jakieś kosmiczne miejsce. Nie mam pojęcia, na co patrzę nawet. Pod hotel bierzemy auto. Sayonara Las Vegas. Bitches like 10 of me. On the real, it was just me and me. We don't know how tall your girlfriend is. When we saw her, she was on her knee. I cannot get tired of money, but this money able to people right and they greedy. I know he's sick of my money, cause every time he calls, he just that he comes from inside. In my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make your bitch one stop, watch this. I can make your bitch one stop. I ain't even drop no songs, don't pop. I stay with a whole lot of boxes. Jesteśmy na Semie i dzieje się to, czego się, na co miałem nadzieję, a nie do końca się spodziewałem, czyli oglądamy projekty budowane na takim poziomie dokładności, z takim rozmachem, jakiego nie miałem okazji widzieć nigdy w Europie jeszcze. I to jest najświetniejszy przykład tego. Auto zbudowane na poziomie tak naprawdę restomodów europejskich, typu Nardone, gdzie zaangażowany jest cały sztab ludzi w to, żeby projektować customowe części. Auto zbudowane od zera. Nie wiem, co jest oryginalne w tym samochodzie, praktycznie nic poza drzwiami i błotnikami. Koniec. Kosmiczny projekt. Z kim się zrobił zdjęcie właśnie? Kei Miura, legenda, ogromna legenda. Jedna właściwie z trzech największych postaci motoryzacyjnych z Japonii. Rocketbany, Trakioto. Dokładnie tak. Mocne rzeczy. Bardzo stylowe bodykity, dużo dla mnie bardziej intrygujące na samym początku jeszcze od Liberty Walka. Liberty Walk zyskał większą popularność w całym świecie, ale cały czas Rocketbany w serduszku. Właśnie idziemy przez Toyo Trespass. Najciekawsze projekty amerykańskiej sceny co roku na SEMA są wystawione właśnie na stanowisku Toyo. Odgraliśmy dla Was wszystkie najciekawsze auta, opowiem o nich więcej pewnie później, gdy będziemy mieli trochę więcej czasu, bo teraz biegniemy poznać samego Stiga, Legend itself. Biegniemy bardzo szybko. Paddock z pokazami specjalnymi. Tutaj mamy właściwie kilka różnych bardzo ciekawych rzeczy, których nie sposób w ogóle spotkać w Europie. Mamy auta przygotowane do wyścigów Baja 1000, czyli totalnie przebudowane samochody terenowe z ogromnym skokiem zawieszenia, skaczące dosłownie na metry. Właśnie. Jesteśmy na live. Na live? No, albo się przestaniesz śmiać, albo nie dał rady. Jadąc do Kalifornii, oczywiście, że głównym celem naszego wyjazdu było zobaczenie SEMY, ale też nie bylibyśmy do końca w porządku, gdybyśmy nie powiedzieli o tym, że cały ten trip głównie polega dla nas na doświadczaniu i
chcieliśmy korzystać z tego, co oferuje Kalifornia i z nowych atrakcji, które tutaj są. Niedawno uczyniona została bardzo ciekawa inwestycja, którą jest Sfera, czyli taki zupełnie nowy poziom rozrywki, pokazywania koncertów. Zobaczycie to wszystko razem z nami, bo zabieramy ze sobą telefon. Co prawda nie mogliśmy zabrać pełnowymiarowej kamery, ale pokażemy Wam Sferę. Jesteśmy czujni, oglądamy wszystko z każdej strony. Upatrujemy dobre praktyki po to, żeby jak najwięcej móc zabrać stąd do Wrocławia na Art Race i żeby nasze wydarzenie było up to date, żebyśmy też nadążali za zmieniającym się trendem w tworzeniu rozrywki. Kacper, pokaż co pijesz. Oprócz tego, że to miejsce wygląda szalenie, to nawet zwykłą wodę potrafią zrobić po amerykańsku i zamiast w plastikowej butelce jest ona po prostu w aluminiowej, żebyś mógł sobie ją napełnić na nowo i traktować jako bidon, więc na pewno ją zabiorę do Polski. Będzie flex. No, czego się spodziewasz po Sferze? Mam nadzieję, że audio rozwali mi głowę, a na pewno mnie rozwali. Skoro to miejsce jest zrobione na koncert, dla koncertów specjalnie, no to audio będzie na pewno mocne. No i same wizualne rzeczy. Ciekaw jestem na maksa, jak to będzie, co tutaj w ogóle pokażą. To ma być takie bardzo związane z naturą, z naszą planetą, więc totalnie jestem ciekaw, co oni oferują w tym experience tak naprawdę, bo poza tym to tutaj tylko i wyłącznie na ten moment odbywają się koncerty YouTube. Oni są pierwszymi muzykami, którzy tak naprawdę tutaj mogli po prostu koncertować, także ciekaw jestem i w ogóle też, co mnie jeszcze bardziej ciekawi, jakie kolejne zespoły czy też artyści będą mieli tutaj swoje koncerty, na maksa mnie to ciekawi. Teraz czekamy na to, co tutaj oni na nas po prostu prezentują. Myślisz, że zobaczymy Sferę w Europie? Chyba nie. Around us. To instill an awe that echoed the awesome wonders of our world. And because we loved her, we wished to know her. We raised monuments inspired by the monumental glories of our home. And rather than burn our only home down around us, we left of our own accord. Widać mnie? Tak, widać. Widać mnie? Nie widać. Widać mnie. Widzisz mnie? Co? Jesteśmy na żywo tuż po Sferze. Crazy experience. Spójrzcie na to, co się dzieje za nami. To nawet nie jest 5% tego, co można zobaczyć w środku. Właśnie mam ze sobą najmocniejsze doświadczenie chyba w życiu. Szokująca rzecz, do jakiego poziomu można doprowadzić już teraz poziom samo doświadczanie. Bycie uczestnikiem atrakcji, którą drugi człowiek przygotował dla Ciebie i jak to może być kompleksowa rzecz. Wybitne miejsce do odwiedzania. Vegas nie przestaje mnie zadziwiać. Wesołe miasteczko w skali całego miasta. W każdym miejscu, w którym się pojawisz w tym mieście, no zabiera dech w piersiach. Kosmiczne miejsce. Będę tu musiał wrócić jeszcze. Do czego byś to porównał, Michał? Do niczego. Tego Nie da ma, się prawda? porównać. Nie ma zupełnie porównania. Porażające doświadczenie. Nie da się wyjść z podziwu. Przez dosłownie cały godzinny seans, który mieliśmy okazję sobie obejrzeć. No to jest takie doświadczenie, którego nie ma w ogóle możliwości porównać słowami do czegokolwiek innego w całym życiu. W całym. Mental, a tam jedzie Sema. To jest To tylko Vegas. tylko Vegas. Nie regulujcie odbiorników. Jet solowy nad żywą. Przekazać Wam wszystko i opowiedzieć, zrelacjonować to, jak tutaj właściwie jest, ale Ciężko. Jak ktoś Wam kiedyś Nie powie, ma- że w nie ma- Kalifornii jest bieda, bezdomni, brud, a Vegas jest kompletnie nieatrakcyjnym miejscem do odwiedzenia, to warto pokiwać 3 razy głową, po prostu pójść w stronę stronę, bo nic z tego nie ma pokrycia w rzeczywistości. Wow, duże wow. Lecimy. Te pasy musimy wziąć. Co jeszcze?
Dzień drugi SEMA 2023, zaczynamy od stoiska Hoonigan. Cała strefa Wheel Pro, Hoonigana, Rotiforma. Dobre kilkaset metrów kwadratowych, najciekawsze auta, które są związane z chłopakami. Ich auta firmowe, auta klientów. Mnóstwo ciekawych rzeczy, trochę też znajomych, więc to jest nasz początek. Potem lecimy zwiedzać kolejne hale. Wstyd się przyznać, ale pierwszego dnia udało nam się zwiedzić tylko pierwszą. To pokazuje skalę SEMy. Chodźcie z nami. What the fuck is we doing? Yeah. 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 Gang back in the stool. Yeah. Gang back in the stool. Young nigga win. How can I lose? How can I lose? How can I lose? Za nami super wyjątkowy Huni Pegasus, czyli projekt zbudowany przez Hoonigana i Ken Blocka jako jego ostatnie auto, tak naprawdę wtedy jeszcze o tym nie wiedział nikt. Auto do Pikes Peak generujące 1400 koni, które jest super zaawansowane technologicznie, ma aktywną aerodynamikę, bardzo mocny downforce. Niestety, jak wiecie, Kena nie ma z nami. W tym roku jego córka Lia miała okazję przejechać tym samochodem w formie tributu, jeden przejazd na Pikes Peak. Super wyjątkowa rzecz, bardzo kompleksowa budowa i mam nadzieję, że uda nam się ten samochód pokazać wam w Polsce. When I'm riding off on my side, best believe I got the scoop. I can make 100 right now, keep it all to the troops. Takie auta mogą powstawać tylko w Kalifornii. Budujesz pick-upa Cabrio tylko w takim miejscu, w którym nigdy nie pada deszcz i zawsze jest taka pogoda. Po co komu dach? Po co komu dach? Now we can go make the. Now we can go make the millions. Turning down my crew. Had the jack on my shoe. And these kids. I came from the mud straight to the top. Shooters outside the park. I'm from New York. She like how I talk. She need a ass is bought. Came to my chambers. We went wild. Showed a bitch crazy. Gave more miles. I'm a young jock. Nose going down. Smoking that jack. Get about a pound. Don't need the pussy. I'm in and I'm out. But I'm still smoking that loud. Hit my hoes and I'm in town. They know who got the scouts. Słuchajcie, SEMA jest gigantyczna. Widzieliśmy... Nie mam pojęcia, ile tych samochodów widzieliśmy. Setki. Natomiast ja myślę, że ja znalazłem to, czego tutaj szukałem. Czyli idealny balans między wyścigowym stylem sprzed lat i customową robotą. Przygotowaniem samochodu w taki sposób, żeby był zarówno stylowy, jak i reprezentował sobą bardzo wysoki poziom na torze na przykład. Mamy auto, które zostało przygotowane w taki sposób, że jest legalne zarówno na drogach, jak i na torze. Jest pełnoprawną wyścigówką. No i generalnie to jest takie zestawienie, które uwielbiam najbardziej. Auto jest czyste, perfekcyjne i Niczego tu nie brakuje. tutaj nie brakuje niczego. Tip-top. Tutaj nie brakuje niczego. To jest wszystko, czego szukałbym w takim Mustangu w przypadku, kiedy sam decydowałbym się na zrobienie takiego samochodu. Jakieś kosmiczne miejsce. Trafiliśmy na stoisko rodziny Rafian, która buduje na takim poziomie samochody. Jakieś nieporozumienie. Patrzę sobie na Forda Galaxy, który wygląda jak nieślubne dziecko Hakosuki z jakimś Challengerem, Chargerem, whatever. W sensie miksowanie styli, amerykański muscle car, rozwiązania z nowoczesnych samochodów wyścigowych, japońskich, time-attackowych, a wszystko na takim poziomie jakościowym, z taką dbałością o detal, że nie widziałem takiego auta nigdy w życiu, nigdzie. Żeby ktoś włożył tyle pracy. To jest taki projekt, który wygląda jak projekt życia, a mimo tego widać, że to jest firma, że te auta powstają w jakimś tam sensownym okresie czasu i prawdopodobnie da się taki samochód zamówić i kupić. Nie wiem, czy cokolwiek wzbudziło tutaj większe emocje we mnie. Super mocna rzecz. Chcesz coś z Iwono? Może no, jeżeli chodzi o Avon, mamy wszystko z porcelaną, że możesz wybrać cokolwiek sobie chcesz. Masz frezarki CNC
i nieograniczoną wyobraźnię. I rozumiem, że to co potrzebujesz to taką drabinkę rozwijaną z góry, jak z helikoptera. Otwierasz drzwi, drabinka w dół, wjeżdżasz, ściągasz drabinkę i odjeżdżasz. Nie, no to musisz mieć kumpla, żeby Linę, albo linę. wsiąść do takiego auta i zawsze robić koszyczek. Albo linę. Teraz koszyczek. Robisz serwis olejowy na stojaka. Może to jest taki kraj, w którym są różne rozwiązania różnych problemów. Jeżeli nie masz podnośnika, to po prostu robisz wysoki samochód, skakujesz i robisz serwis olejowy. Dajesz okejkę? Nie mam pojęcia na co patrzę nawet. No. Możesz skręcić każdym kołem w każdym kierunku. Żartujesz. No tak, zobacz. I nigdy to jest niewykorzystane do tego, co sobie wyobrażam, czego to powinno służyć. To jest do jazdy To jest Mad Rider. po chopkach nasienneckich. No nie no, to na pewno by sobie radził. To jest auto na Wrocław, no. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego w Wrocławiu łata się dziury progami, to właśnie po to, żeby mieszkańcy zanabyli takie samochody. Nie parkowali na wszystkich miejscach, w których mamy od chuja i wiecie co. What happened? On nie wie gdzie jest. Przedniawa, co? Konia. Chciałbyś tam być w środku? Nie wiem. Średnio. Dzisiaj średnio. Wczoraj na pewno. Dzień drugi z SIMA jest za nami. Ciężko zebrać myśli, chcieliśmy to podsumować. Nie doświadczyliśmy czegoś takiego nigdy wcześniej. Dotknęła nas Ameryka w pełnej okazałości. Zobaczyliśmy, dlaczego wszystko co znamy wywodzi się stąd. Zobaczyliśmy to bardzo mocno wyboldowane w pełnej krasie. Szokujące doświadczenie. Chyba lepiej nie dało się zakończyć dnia, nie? Tym show. Trafiliśmy na show Hoonigans. Chłopaki przez godzinę pokazali, jak wysadzać silniki. Powietrze. Warte kilkaset tysięcy złotych. Parę aut się spaliło. Dali się wszystko. W tym m.in. Hert wysadził swój motor. Mieliśmy okazję zobaczyć się z naszymi przyjaciółmi z Europy, z JP Performance. Pogadaliśmy z Ronkarem na temat tego, co możemy robić, co będziemy robić jeszcze z marką Hoonigan, z Rotiformem. Cudownie jest tutaj wciąż być, cudownie będzie tutaj wracać. Świetna rzecz. Jeżeli się zastanawiacie, to nie ma na czym się Musicie tu zastanawiać. być. Wracajcie. Trzeba tu być. Znaczy, wracajcie, przylatujcie tutaj. Trzeba tu być. To jest miejsce do tego, żeby tu być. True.
proszę, żebyś kupił. Tak. Ale wiesz, bo też dlaczego, że zauważyli. Ulala. Jesteśmy w Nevadzie, ale to wciąż jest dziki zachód. Nowy BMW 7 z wypożyczalni, która jest hybrydą Ubera i wypożyczalni samochodowej, gdzie prywatni właściciele wypożyczają swoje samochody osobom zewnętrznym na jakiś okres czasu. Wypożyczyliśmy sobie nową 7, zadowoleni z auto praktycznie bez przebiegu. 2 dni później, czy 3 dni później na parkingu hotelowym zostało zdewastowane. W naszym odczuciu ewidentna próba wyłudzenia, ubezpieczenia. Mamy już drugi samochód, wracamy sobie spokojnie do Los Angeles i nie pozwolimy chłopakom popsuć nam humorów. Szkoda, bo Predator był bardzo fajny, jeździmy się nim super przyjemnie, ale spróbujemy go przebić czymś następnym. Także jak będziecie na dzikim zachodzie, musicie na siebie uważać. Trzymajcie się. Fontaine Bleu. Skręć w Patrz, jaki lewo. convention center jest malutki. Za 600 metrów